Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszamy na film, w którym przedstawimy Wam, gdzie obecnie budowane są drogi w Polsce. Na początek garść statystyk. Na moment publikacji filmu w naszym kraju możemy jeździć po autostradach i drogach ekspresowych o łącznej długości 5635 km, co stanowi około 68% docelowo planowanej sieci naszego kraju. W budowie lub projektowaniu i budowie jest 1000 km tego typu dróg, czyli około 12% sieci. W przetargu jest kolejnych 200 km, natomiast planowanych autostrad i dróg ekspresowych przed przetargiem jest około 1560 km. Wybudowane są już w całości autostrady A1, A4, A6, A8 i A18, a także drogi ekspresowe S2, S3, S14, S22, S51, S61, S79 oraz S86. W budowie jest ostatni brakujący fragment drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Bierunia długości 10 km. Głównym wykonawcą prac jest firma Budimex. Trasa zacznie się na węźle Mysłowice-Kosztowy na połączeniu S1 z obecną S1 w stronę Tychów, która po wybudowaniu S1 stanie się drogą wojewódzką. Drugi węzeł to Lędziny na połączeniu z drogą lokalną. Trasa zakończy się na węźle Bieruń na połączeniu z DK44, która prowadzi w stronę Tychów. Od tego miejsca S1 jest już wybudowana w stronę Bielska-Białej, Żywca i dalej w stronę Słowacji. Budowany fragment powinien zostać otwarty w drugim kwartale 2027 roku i wtedy cała S1 długości 135 km z Podwarpia do Zwardonia zostanie ukończona, aczkolwiek niedługo zacznie się jej przebudowa w okolicy Dąbrowy Górniczej. Została podpisana umowa na projekt i budowę 10-kilometrowego fragmentu autostrady A2 od wsi Kijowiec na wschód od Białej Podlaskiej do węzła Dobryń koło Terespola na połączeniu A2 z DK68. Tutaj prace dopiero się rozpoczynają. Głównymi wykonawcami prac są firmy Mirbud i Budpol. Droga ma zostać otwarta pod koniec 2029 roku, aczkolwiek nie będzie się dało na nią wjechać ani zjechać bez wybudowania odcinka od węzła Biała Podlaska do wsi Kijowiec, na który jeszcze trwa przetarg, gdyż we wsi Kijowiec nie będzie węzła. Dla chętnych polecam do obejrzenia materiał z otwarcia A2 z Siedlec przez Łukowisko do Białej Podlaskiej, gdzie dużo bardziej szczegółowo omówiłem również ten planowany odcinek. Link w prawym górnym rogu oraz opisie. W budowie lub projektowaniu i budowie jest 50-kilometrowy odcinek północno-zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu trasy S6. W ciągu tego fragmentu znajdować się będzie najdłuższy tunel w Polsce długości aż 5 km, między innymi pod Odrą. Głównymi wykonawcami prac są firmy Budimex, POR oraz NDI wraz z Dugos. Otwarcie trasy od węzła Szczecin-Zachód do węzła Police ma nastąpić w 2029 roku, natomiast odcinek z tunelem od węzła Police do węzła Goleniów Północ na połączeniu S3 z S6 ma być gotowy w 2033 roku. Dużo dokładniej o tym fragmencie opowiadałem w jednym z ostatnich materiałów z okazji otwarcia trasy S6. W budowie są dwa fragmenty drogi ekspresowej S7 w dwóch różnych miejscach. Budowana jest trasa S7 od wsi Czosnów do wsi Kiełpin na północ od Łomianek długości 9 km. Ten odcinek powinien zostać otwarty w drugim kwartale 2027 roku, a głównym wykonawcą prac jest firma Fabe Polska. Droga jest realizowana w przekroju dwóch jezdni o 3 pasach ruchu w każdą stronę. Jest to przedostatni brakujący fragment trasy S7 łączący Warszawę z Trójmiastem. Do pełni szczęścia wciąż brakuje odcinka z Warszawy do Łomianek. Na ten 13-kilometrowy odcinek została już wydana decyzja środowiskowa. Prace mają zostać rozpoczęte w 2027 lub 2028 roku. Według mnie realnie tym ostatnim brakującym odcinkiem S7 z Warszawy na północ pojedziemy około 2032 lub 2033 roku. W budowie pozostał ostatni brakujący 2-kilometrowy fragment wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi S7 na północnym wschodzie miasta od węzła Kraków-Mistrzejowice do węzła Kraków-Grębałów. Głównymi wykonawcami prac są firmy Gulermak oraz Mosty Łódź. Po otwarciu tego odcinka Kraków jako drugie duże miasto w Polsce po Łodzi
uzyska obwodnicę dookoła. Cieszę się, że po materiale, który nagrałem 4 lata temu wraz z kolegami na temat węzła Kraków-Mistrzejowice, udało się nagłośnić, a następnie zmienić projekt węzła i został on tak przeprojektowany, że teraz nie będzie na nim korków, a ruch będzie płynny. W budowie lub projektowaniu i budowie są 64 km drogi ekspresowej S8 z Wrocławia w stronę południową, w kierunku Kłodzka. Jest to 6 odcinków, gdzie głównymi wykonawcami prac są firmy Strabag, POR, Budimex, Mostostal Warszawa oraz Mirbud. Droga będzie oddawana odcinkami w latach 2027-2029. Trasa będzie przechodziła m.in. koło Kobierzyc, Sobótki, Jordanowa Śląskiego, Łagiewnik, Niemczy, Piławy Górnej, Ząbkowic Śląskich, a zakończy się koło Barda. Na ten moment nie wiadomo natomiast, jak zostanie poprowadzony fragment z Barda do Kłodzka. Więcej o tym w dedykowanym materiale, który również niedawno pojawił się na moim kanale. W budowie lub projektowaniu i budowie jest aż 178 km drogi ekspresowej S10 ze Szczecina przez Piłę i Bydgoszcz do Torunia. Odcinek ze Szczecina do Piły został podzielony na 8 fragmentów długości 115 km, których realizacją zajmują się firmy Budimex oraz Mirbud. Całym odcinkiem pojedziemy pod koniec 2028 lub w 2029 roku. Wtedy trasa zostanie połączona z wybudowanymi już obwodnicami Stargardu oraz Wałcza. Droga została zaprojektowana m.in. koło takich miast jak Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec, do których będzie się dało wjechać i zjechać na węzłach drogowych. Tu również więcej szczegółów znajdziecie w filmie omawiającym cały planowany przebieg drogi S10. Została podpisana również umowa na dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Wyżyska długości 8 km. Trasę wybuduje Mirbud do 2029 roku. W budowie jest już cały 56-kilometrowy odcinek trasy S10 z Bydgoszczy do Torunia. Budowany fragment zaczyna się na węźle Bydgoszcz Południe i przez okolice Solca Kujawskiego zakończy się na węźle Toruń Południe na połączeniu z autostradą A1. Głównymi wykonawcami prac są firmy Intercore, Polaqua, Mirbud i Rubał. Niektóre odcinki powinny być otwarte w 2027 roku, a cały 56-kilometrowy fragment w roku 2028. W budowie lub projektowaniu i budowie jest 127 km drogi ekspresowej S11 w kilku miejscach w kraju. W budowie jest 24-kilometrowy fragment między miastami Bobolice a Szczecinek. Realizacją zajmuje się firma Intercore, a jego otwarcie planowane jest w tym roku. Czekamy na decyzję z RIT na 22-kilometrowy fragment z Obornik do Poznania. Ten odcinek będzie realizował Mirbud, a otwarcie ma nastąpić w 2028 roku, aczkolwiek procedura wydawania decyzji z RIT przedłużyła się już o pół roku, a jeżeli będzie się przedłużać nadal, to ten termin będzie zagrożony. Trasa na węźle Poznań Północ połączy się z wybudowaną już zachodnią obwodnicą Poznania. Zostały podpisane umowy na projekt i budowę 6 odcinków drogi ekspresowej S11 z Ostrowa Wielkopolskiego przez Ostrzeszów, Kępno, Byczynę i Kluczbork do początku obwodnicy Olesna. Realizacją zajmują się firmy Mirbud, Budimex oraz Polaqua. Całość powinna zostać otwarta do 2029 roku. Dużo bardziej szczegółowo o tym fragmencie omawiałem w materiale o trasie S11 z Poznania do Katowic. Trwa realizacja budowy drogi ekspresowej S12. W budowie lub projektowaniu i budowie jest 98 km trasy, która docelowo połączy Łódź przez Tomaszów Mazowiecki, Radom, Puławy, Lublin i Chełm z granicą państwa w Dorochusku z Ukrainą. Podpisane zostały umowy na 2 odcinki od granicy województwa łódzkiego z mazowieckim przez Przysuchę do Wieniawy długości 29 km. Realizacją zajmują się firmy Budimex i Mirbud, a trasa powinna być otwarta pod koniec 2028 roku. W budowie jest S12 od miasta Piaski przez Chełm do Dorochuska długości 69 km z wyłączeniem 6-kilometrowego fragmentu, gdzie pod koniec czerwca złożono wniosek o decyzję środowiskową dla zmienionego przebiegu trasy. Obwodnica Chełma powinna zostać otwarta w przyszłym roku, natomiast pozostałe fragmenty w 2028 roku. Realizacją zajmują się firmy Intercore, Stekol oraz Strabag. Dużo bardziej szczegółowo o całej planowanej S12 opowiadałem w niedawnym materiale.
W budowie jest droga ekspresowa S16 długości 38 km w dwóch miejscach. W realizacji jest 30-kilometrowy fragment z Olsztyna przez Barczewo do miasta Biskupiec. Częściowo jest to budowa nowej drogi, a częściowo dobudowa drugiej jezdni. Całość powinna zostać otwarta w 2028 roku i wtedy też będzie się dało pojechać z Olsztyna do Mrągowa po drodze ekspresowej. Pracę realizują firmy Budimex i POR. Natomiast którędy i kiedy zacznie się realizacja trasy z Mrągowa do Ełku, na ten moment trudno odpowiedzieć na to pytanie. Cały czas ten odcinek nie ma decyzji środowiskowej, na której wydanie czekamy od końca 2020 roku. Drugie miejsce, gdzie S16 jest realizowana, to fragment z Knyszyna do wsi Krynice długości 8,5 km. Trasa powinna być otwarta w 2028 roku, a kontrakt realizuje Mirbud. Jak już mówiłem wielokrotnie, ten odcinek powinien mieć inny numer, gdyż z drogą numer 16 ta trasa nie ma za dużo wspólnego. Zostały podpisane umowy na projekt i budowę 93 km drogi ekspresowej S17. Początek trasy to miasto Piaski, gdzie S17 oddziela się od S12. Następnie droga została zaprojektowana m.in. koło takich miast jak Krasnystaw, Izbica, Zamość, Tomaszów Lubelski oraz Lubycza Królewska. Koniec trasy to przejście graniczne z Ukrainą w Chrebennem. Inwestycja została podzielona na 9 odcinków, z czego jeden, czyli obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, jest już ukończona. 3 odcinki od Zamościa do Chorbennego są w budowie, zaś kolejne 3 odcinki na północ od Zamościa są na etapie projektowania. Realizacją zajmują się firmy Aldesa, Budimex, Fabe Polska oraz Kolin, a poszczególne fragmenty mają być oddawane w latach 2028 i 2029. Natomiast dla ostatnich 2 fragmentów, na których wystąpiły problemy z decyzją środowiskową, trwają obecnie przetargi na projekt i budowę, a ich ukończenia możemy się spodziewać w 2031 roku. Trwa realizacja drogi ekspresowej S19 wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. W realizacji jest aż 270 km trasy. Zostały podpisane umowy na projekt i budowę S19 z Sokółki przez Czarną Białostocką i Wasilków do węzła Białystok-Zachód na przecięciu S19 z S8. Są to 4 odcinki, które będą oddawane w latach 2026-2029. W tym roku zostanie otwarty odcinek od węzła Białystok-Zachód do Dobrzyniewa. Na węźle Dobrzyniewo trasa przetnie się z drogą S16, która prowadzi w stronę Knyszyna. Realizacją prac zajmują się firmy Stekol, Unibep oraz Poro. Kolejne fragmenty S19 na południe od Białegostoku mają zostać otwarte w tym roku. Jest to odcinek od wsi Deniski koło rzeki Narew do węzła Bielsk Podlaski Północ długości 9 km. Kontrakt realizuje Unibep. Drugie miejsce, gdzie trasa powinna zostać otwarta w tym roku, to fragment od węzła Boćki przez moje rodzinne miasto, czyli Siemiatycze, do okolic miejscowości Sarnaki, już w województwie mazowieckim. Ten 40-kilometrowy odcinek realizuje Sztrabak oraz Kolin. Na południe od Siemiatycz znajduje się most nad Bugiem. Patrząc dalej na południe, zostały podpisane umowy na projekt i budowę trasy S19 od granicy województwa mazowieckiego z Lubelskim przez Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Kock i Lubartów do węzła Lublin-Rudnik długości 96 km. Poszczególne odcinki realizuje Sztrabak, Interkor, Stekol, Polakła, Rubał oraz Duna. Na razie została oddana do ruchu druga jezdnia obwodnicy Kocka, natomiast pozostałe odcinki będą oddawane systematycznie w latach 2027-2029. Cieszę się, że wreszcie cały odcinek od A2 do Lublina jest w realizacji, gdyż jak doskonale wiecie, sprawa wydawania decyzji z RIT trwała tutaj latami. Ostatnimi brakującymi fragmentami pomiędzy Białymstokiem a Lublinem są odcinki od węzła Białystok-Zachód do węzła Dynicki długości 37 km. Tutaj czekamy na wydanie decyzji środowiskowej. Natomiast drugi fragment to ten od okolic Sarnak do granicy województwa mazowieckiego z lubelskim. Tutaj obecnie trwa przetarg. W tym roku ma zostać otwarta druga jezdnia S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do węzła Jasionka długości 16 km. Budowę realizuje Sztrabak. Wtedy też cały odcinek z Lublina do Rzeszowa będzie posiadał 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Trwa realizacja trasy S19 na południe od Rzeszowa. W budowie lub projektowaniu jest 5 odcinków o łącznej długości 52 km. Poszczególne odcinki realizują Mostostal,
Intercore, Gulermak wraz z Budimex, Kolin oraz Polakła. Trasa rozpoczyna się na węźle Rzeszów Południe i będzie poprowadzona koło Strzyżowa, Krosna oraz Dukli, żeby dotrzeć do Barwinka na granicy ze Słowacją. Tutaj należy dodać, że odcinek od węzła Krosno do węzła Dukla został otwarty pod koniec 2025 roku. Natomiast ze złych informacji to budowa odcinka od miejscowości Domarac do węzła Krosno długości 12 km została przerwana. Wykonawca prac, czyli firma Mostostal Warszawa, zszedł z placu budowy. Poszczególne odcinki mają być oddawane w latach 2028-2031. Po drodze będzie kilka bardzo długich tuneli, a także najwyższa estakada w Polsce. Droga zapewne będzie jedną z najpiękniejszych tras naszego kraju. Zostały podpisane umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S74 długości 97 km. Pierwszy odcinek to 27-kilometrowy fragment od granicy województwa łódzkiego ze Świętokrzyskim do węzła Mniów. Ten fragment będzie realizowała firma Stekol, a trasa powinna zostać otwarta w 2028 roku. Natomiast od węzła Mniów do węzła Kielce Zachód budowa już trwa. Realizacją zajmują się firmy Mirbud, a trasa powinna zostać otwarta w 2027 roku. Na węźle Kielce Zachód droga połączy się z drogą S7 i przez kilkaset metrów obie trasy będą poprowadzone wspólnym śladem. Następnie droga S7 prowadzi dalej w stronę Radomia i Warszawy, a trasa S74 odchodzi na wschód. Tutaj również trwa już budowa odcinka przechodzącego właściwie przez centrum Kielc. Jest to 5-kilometrowy odcinek właśnie od węzła Kielce Zachód do węzła Kielce Bocianek, którego realizacją zajmuje się firma Intercore. Trasa powinna zostać otwarta w 2028 roku. W ciągu tego odcinka będzie fragment w tunelu. Od węzła Kielce Bocianek do węzła Cedzyna trasa S74 jest już wybudowana. Następnie od węzła Cedzyna przez węzeł Łagów do Opatowa zostały podpisane umowy na 2 odcinki o łącznej długości 48 km. Ich realizacją będą zajmowały się firmy Duna oraz Aldesa. Trasa powinna zostać otwarta w 2028 roku. W Opatowie droga S74 połączy się z wybudowaną już obwodnicą tego miasta. Na koniec szybki rzut na budowane obwodnice oraz drogi krajowe, które powinny być otwarte w tym roku. DK19 z Kuźnicy do przejścia granicznego z Białorusią. 5-kilometrowa bezkolizyjna droga dwujezdniowa. Możliwe, że trasa zostanie udostępniona już w tym miesiącu i wtedy również zostanie przywrócony ruch pojazdów ciężarowych przez przejście graniczne w Kuźnicy. DK44 obwodnica Oświęcimia. Ostatni fragment trasy o przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu o długości 2 km. DK45, DK46 oraz DK94, czyli obwodnica Opola. Prawie 2-kilometrowa droga o przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu. DK50 obwodnica Kołbieli. Droga dwujezdniowa, bezkolizyjna o długości 11 km. DK61 z Legionowa do Zegrza Południowego. 4,5-kilometrowy fragment dwujezdniowej drogi o 2 pasach ruchu. Z uwagi na otwartą już trasę S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska, ten odcinek nie powinien już mieć numeru DK61, tylko powinien stać się np. częścią DK57. DK64 północno-wschodnia obwodnica Łomży. Prawie 4-kilometrowa jednojezdniowa droga. DK65 obwodnica Gąsek. 3-kilometrowa droga jednojezdniowa. DK73 obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej. 4,5-kilometrowa trasa o przekroju dwujezdniowym. DK77 budowa nowego mostu w Sandomierzu. Prawie kilometrowa inwestycja. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o nowych inwestycjach w kraju. Film pomógł mi wykonać Krzysztof Kleiner, natomiast część materiałów filmowych pochodzi z następujących kanałów, za co ich twórcom serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.